Cześć, merhaba, tutaj Blanka z kanału Pod Tureckim Słońcem. Witam Was w nowym vlogu. Co prawda, jeżeli miałabym być szczera, to wolałabym go w ogóle nie nagrywać, dlatego że będę poruszać taki temat, który jest dla mnie trudny, który jest dla mnie smutny. Tak jak widzieliście na okładce tego filmu, dzisiaj będę poruszać kwestię mojej ewentualnej rezygnacji z dalszego prowadzenia kanału na YouTube. Także zapraszam do oglądania. Kochani, dlaczego nagrywam ten film? Dlatego, że mimo iż mój kanał nie jest jakiś duży, ja mam w tym momencie niecałe 5000 obserwujących, to wydaje mi się, że udało mi się stworzyć tutaj naprawdę bardzo fajną społeczność. Z wieloma z Was mam kontakt nie tylko na YouTube, ale nawet udało nam się spotkać gdzieś tam na ulicach Alanii. Wiele osób kibicuje mi z całego serca, wiele osób zostawia komentarze pod praktycznie każdym filmem. Z wieloma osobami tutaj wymieniam wiadomości, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, i wiem, że czasami martwicie się, jeżeli te filmy nie są udostępniane zgodnie z planem. Także chciałabym tutaj być w stosunku do Was fair, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co dzieje się u mnie w życiu i jakie są moje obawy co do właśnie przyszłości tego kanału. Chciałabym, żebyście po prostu byli poinformowani i nie byli zdziwieni, jeżeli w pewnym momencie przestanę publikować vlogi. Podobny filmik ostatnio nagrała Asia z kanału Asia Cindemir. Pozdrawiam Asię. Uważam, że to był bardzo fajny vlog, dlatego że Asia tutaj również podjęła decyzję o zrobieniu przerwy w prowadzeniu kanału. Natomiast Asia ten kanał prowadzi już od wielu lat i bardzo fajnie tutaj opowiedziała o takich negatywnych aspektach pokazywania swojego życia, pokazywania siebie, swojej rodziny właśnie online, w internecie. I tutaj poruszała między innymi temat hejtu, czy takiego obdarcia z prywatności. Natomiast muszę powiedzieć, że Asia troszeczkę mnie tutaj wyprzedziła z tym filmem, dlatego że ja już taki pomysł nagrania tego vloga gdzieś tam pojawił się z miesiąc, może 2 miesiące temu, ale tak naprawdę te nasze powody, dlaczego planujemy zrobić przerwę w prowadzeniu kanałów, są całkowicie różne. Dlatego, że mój kanał jest kanałem dosyć młodym, prowadzę go niecałe 2 lata i ja mam bardzo dużo pomysłów w mojej głowie, po prostu mam mnóstwo tematów, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Mam mnóstwo miejsc, które chciałabym Wam tutaj pokazać i w dalszym ciągu nagrywam filmy przede wszystkim dlatego, że sprawia mi to ogromną radość, dlatego, że daje mi to takiego powera, takiego kopa, taką motywację do działania. Ja bardzo lubię nagrywać dla Was filmy, bardzo lubię szkolić się o Turcji, bardzo lubię Wam o tej Turcji opowiadać i robię to z ogromną chęcią. Ostatnio też poświęciłam troszeczkę czasu, żeby gdzieś tam brać udział w szkoleniach, czy oglądałam właśnie różne filmiki, w jaki sposób kręcić tak, aby było to bardziej dla Was interesujące, w jaki sposób to montować. Nie wiem, czy zauważyliście różnicę w ostatnich filmach, że coś tam się zmieniło, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Możecie napisać w komentarzu, bo jestem ciekawa. Natomiast ja cały czas mam taką chęć do rozwijania się, do poszerzania tej swojej wiedzy na temat zarówno Turcji, jak i przygotowywania filmów. Mam chęć właśnie jeżdżenia, nagrywania, montowania i pokazywania Wam tego na swoim kanale. I z wielką chęcią robiłabym to dalej, natomiast od 1 kwietnia tutaj rozpoczęłam pracę zawodową. I ja, jak wiecie, mieszkam w Alanii. W Alanii większość osób pracuje w sektorze turystycznym i praca w tym sektorze, w turystyce jest trudną pracą, jest wymagającą pracą. Ja w tym roku ponownie pracuję właściwie już jako rezydentka hotelowa.
Nie będę tutaj zdradzać dla jakiej firmy, być może z częścią z Was będę miała możliwość spotkania się w hotelach. Nawet ostatnio miałam taką sytuację, także pozdrawiam Panią, z którą wymieniłyśmy ostatnio w hotelu kilka zdań. I słuchajcie, ja bardzo lubię swoją pracę, natomiast jest ona pod pewnymi względami wymagająca, tak jak powiedziałam, dlatego że my bardzo ciężko pracujemy tutaj w sezonie. Ten sezon jest intensywny, czasami pracujemy bez dni wolnych i ja na przykład teraz pracowałam 12 dni i dopiero dzisiaj mam taki dzień odpoczynku. I słuchajcie, ja jestem tutaj dla turystów, czyli jeżdżę do hoteli, mam różne hotele, mam całą Alanię pod sobą, prowadzę spotkania, pomagam turystom w rozwiązywaniu ich problemów, w sytuacjach awaryjnych. Jestem pod telefonem 24 godziny na dobę, także w zależności od tego, jaki to będzie sezon, oczywiście my liczymy na to, że to będzie dobry sezon, że tutaj do nas będziecie przyjeżdżać, ale jeżeli będzie bardzo dużo tych turystów, jeżeli ja będę miała pod sobą bardzo dużo turystów, to po prostu obawiam się, że nie starczy mi czasu na to, aby dla Was nagrywać filmy, żeby je potem montować i właśnie umieszczać na swoim kanale. I tak naprawdę pracuję od 1 kwietnia, ale już mogę powiedzieć, że troszeczkę to odczułam z tego względu, że prosiliście mnie ostatnio o aktualizację na temat sytuacji na Dimczaj, czyli to są te restauracje na wodzie, które znajdują się niedaleko Alani i słuchajcie, ja pojechałam, ponieważ Wam obiecałam, pojechałam tam do Dimczaj, nagrałam dla Was filmik, poświęciłam pół dnia na to, poświęciłam paliwo, poświęciłam swój czas i no później tego filmu nie umieściłam na kanale, dlatego że nie miałam po prostu czasu, aby go zmontować. I tak samo sytuacja, jeżeli chodzi o plażę. Też planowałam dla Was nagrać taką aktualizację o tym, jak wyglądają w tym momencie plaże, ale po prostu nie miałam absolutnie chwili, aby cokolwiek dla Was nagrać. Także od razu Wam powiem, jeżeli jesteście zainteresowani, jak wygląda sytuacja z restauracjami. Ja byłam chyba z miesiąc temu i powiem Wam, że czułam się wtedy bardzo niekomfortowo. Ja zawsze Wam powtarzam, że Dimczaj jest dla mnie takim szczególnym miejscem, gdzie ja podjęłam decyzję o tym, że chciałabym się przeprowadzić na jakiś czas do Turcji, miejscem, gdzie ludzie zawsze byli dla mnie bardzo uprzejmi, ale jak pojechałam nakręcić dla Was ten vlog z aktualizacją, to po raz pierwszy poczułam się tam niechciana, poczułam się bardzo nieswojo. Wszyscy tak na mnie patrzyli spod byka, że ja w ogóle wyciągam telefon, że coś tam nagrywam, że pokazuję, jak te restauracje wyglądają. Miałam też sytuację, że pani do mnie podeszła i poprosiła grzecznie, żebym po prostu nie pokazywała, nie nagrywała, że mogę sobie pochodzić po tej restauracji, mogę zobaczyć, co tam się dzieje, ale że ona nie chciałaby, żebym to pokazywała u siebie na kanale, bo ja mówiłam, że po prostu Polacy bardzo im kibicują, że Polacy są bardzo ciekawi, jak to wygląda, że było im przykro po tej całej sytuacji, ale mimo wszystko czułam, że nikomu nie jest na rękę, że ja właśnie w tym miejscu jestem, w tym momencie i że nagrywam. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to faktycznie było bardzo dużo ekip remontowych i te prace naprawdę były prowadzone tutaj bardzo intensywnie. I ta pani, z którą rozmawiałam, powiedziała mi, że w maju ich restauracja powinna już tutaj być gotowa. I w wielu miejscach te prace były prowadzone. Były chyba takie 3 restauracje, gdzie się nic kompletnie nie działo. Także wiecie, ja materiał mam, ale w tym momencie to już jest nieaktualny materiał i nawet gdybym chciała go zmontować, to po prostu już tego nie zrobię, bo to nie jest informacja, która jest na daną chwilę. Rozmawiałam dzisiaj z Liwią. Liwia dzisiaj była na wycieczce właśnie Alania, gdzie w programie jest obiad na Dimczaj. I jak to wygląda? Nie wszystkie restauracje są otwarte, natomiast część już zaczęło normalnie funkcjonować. Może nie normalnie, ale już zaczęły funkcjonować. One powoli się otwierają z tego względu, że też mamy początek sezonu, także wiadomo, że tych turystów nie ma tak dużo. Im więcej turystów będzie, tym więcej tych przestrzeni będzie otwartych. Natomiast różnica jest taka, że nie ma już tych takich miejsc, gdzie się siedziało po turecku na wodzie.
jest wprowadzony zakaz. Nie ma być właśnie takich miejsc, siedzisk na wodzie. Możecie sobie usiąść przy rzece, takie często są piętrowe, natomiast na rzece już nie usiądziecie. Cieszę się bardzo, że większość restauracji się otwiera albo już jest otwarta, dlatego że naprawdę kibicowałam tutaj właścicielom, aby udało im się odbudować ich dobytek. I jeżeli chodzi o drugą kwestię, czyli o kwestię plaż, to również zostały one uporządkowane w tym momencie. Nie ma tych odpadów, które Wam poprzednio pokazywałam. Możecie do nas przyjeżdżać. Myślę, że już pogoda niedługo nam się zmieni na taką typowo letnią, taką piękną, słoneczną, gorącą. No i kochani, w związku z tym, że po prostu będę pracować, no obawiam się, że zabraknie mi czasu na to, aby gdzieś tam udzielać się na moim kanale. Na 100% nie będzie tutaj filmików wyjazdowych, z tego względu, że ja muszę być cały czas w Alanii. Muszę być, nawet jeżeli nie mam spotkań informacyjnych, to muszę gdzieś tutaj być w tych okolicach, dlatego że zawsze może być jakiś problem, turysta zawsze może mnie potrzebować i ja wtedy muszę wsiąść w auto i pojechać do danego hotelu. Także daleko się nie mogę wypuszczać i no, żadnych tutaj wyjazdów nie będzie. Jeżeli chodzi o filmiki mówione, jak najbardziej chciałabym dla Was coś od czasu do czasu nagrać, coś od czasu do czasu wrzucić. Natomiast to wszystko będzie zależało od tego właśnie, jak będzie po prostu pracowity ten sezon, jak będzie wyglądała moja praca zawodowa. Na pewno, znaczy spodziewam się, że nie będą to filmiki regularne. Być może uda mi się nagrać jeden, nie wiem, raz na 2, 3, 4 tygodnie. Być może będzie tak, że w ogóle w pewnym momencie te filmy przestaną się pojawiać, no ale będziecie wiedzieć, że po prostu jestem tak zajęta, że no nie mam możliwości tutaj dla Was nic przygotować. Ja jestem również osobą bardzo słowną, także w sytuacjach, kiedy Wam coś obiecuję, a potem nie jestem w stanie tego zrobić, to bardzo źle się czuję, dlatego że ja bardzo doceniam to, że tutaj jesteście, to, że poświęcacie swój czas na oglądanie moich filmików, na zostawienie komentarza i również chciałabym, żebyście czuli się zaopiekowani jakby z mojej strony, że to nie jest tak, że ja sobie wrzucę filmik i nie wiem, na jakiś tam dany temat, tylko zawsze jestem otwarta na Wasze propozycje, zawsze jestem otwarta na Wasze sugestie i właśnie taka sytuacja z tym, że obiecałam Wam aktualizację DimJay, a potem nie byłam w stanie tego zrobić, no bardzo negatywnie wpłynęła na moje samopoczucie i na takie... No poczułam, że po prostu Was tutaj zawiodłam i chciałabym tego uniknąć w przyszłości. Ja co prawda obiecałam Wam jeszcze 2 filmy. Na pewno nagram Wam filmik, jeżeli chodzi o przygotowanie zupy ezogelin i o tym, jak zaparzyć turecką herbatę. Myślę, że tutaj nie będzie problemu, żebym znalazła jakiś tam kawałek czasu, żeby to dla Was nagrać. Może to nie będzie następny tydzień, może to będzie za miesiąc, ale te 2 filmy na 100% tutaj na kanale się pojawią. Kwestia jest też taka, że ja zauważyłam niestety, że mój kanał nie rozwija się tak dobrze, jakbym sobie tego życzyła, jakbym chciała. Mam wrażenie, że w porównaniu z innymi kanałami to mój kanał po prostu stoi w miejscu albo bardzo wolno się rozwija. I szczególnie ostatnio zauważyłam właśnie spadek takiego zainteresowania moimi filmami. Ja zdaję sobie sprawę, że to dużo zależy od tematu, który ja poruszam na kanale. Wiem, że na przykład jeżeli są filmy, które dotyczą antycznych miast, to ja spodziewam się tego, że te filmy nie będą tutaj często klikane, bo po prostu mało osób interesują takie tematy. Ale są tematy, które zawsze miały większe wzięcie i na przykład tematy, które dotyczą kultury tureckiej, kultury tego kraju, zawsze bardzo dużo osób przyciągały, a ostatnio nagrałam, wydaje mi się, bardzo fajny filmik o tureckich zaręczynach i po prostu no nie dużo osób w niego kliknęło i właściwie nie wiem, jaka jest przyczyna, bo wydaje mi się, że został fajnie nagrany, fajne informacje tam są tam urywki właśnie z takich zaręczyn na sali. Także moje
założenia były większe, tak? Spodziewałam się większej oglądalności i po prostu czuję się troszeczkę tutaj zawiedziona. I jeżeli faktycznie ja będę tutaj pracować od kwietnia do października, bo taki jest plan, do końca października, będę miała mało czasu wolnego i ja tą ostatnią energię, ten ostatni czas będę poświęcać na przygotowanie filmu i zobaczę, że po prostu nie przynosi to żadnych efektów, że nie ma zainteresowania, no to też trzeba będzie tutaj podjąć pewną decyzję odnośnie kanału, bo no nie wiem, zaczynam myśleć, że może po prostu wcale no, nie mam takich zdolności, jeżeli chodzi o opowiadanie, może nie kręcę w jakiś ciekawy sposób, może dotykam takich tematów, które Was nie interesują, chociaż na moim kanale są różne tematy, bo po prostu ten kanał na pewno nie rozwija się w taki sposób, w jaki bym chciała. I ja też niestety nie jestem taką osobą, która po prostu włączy sobie kamerę i będzie na jakikolwiek temat rozmawiać. Są takie osoby, które mają taką płynność mówienia, mogą mówić o naprawdę jakichś takich w ogóle mało interesujących tematach, ale w fajny sposób i w ten sposób przyciągać właśnie widzów. Ja jestem osobą, która się musi przygotować, która musi robić research, która właśnie lubi gdzieś tam pójść, żeby coś nagrać, żeby Wam pokazać, a nie żeby to był tylko vlog mówiony. Także każde przygotowanie takiego filmu no, wymaga ode mnie sporo czasu, sporo energii. I na pewno nad tym tracę, bo no, widzę, że dziewczyny nieraz bez większego przygotowania po prostu otwierają kamerę i mówią na jakiś temat i mają dużo większą oglądalność ode mnie. Także kochani, podsumowując, nie wiem jak będzie ten sezon wyglądał, nie wiem czy będę miała czas, żeby nagrywać. Na pewno nie rezygnuję całkowicie w tym momencie z prowadzenia kanału. Jeżeli tylko będę miała możliwość, to będę nagrywać i będę dla Was wrzucać. Nie będzie to takie regularne jak do tej pory, że co tydzień w czwartek o 18 ten filmik się pojawiał. Na 100% tak nie będzie. Natomiast bardzo nie chciałabym stracić z Wami kontaktu, ale jeżeli będę do tego zmuszona, no to po prostu ten kanał w pewnym momencie gdzieś tam się całkowicie wyciszy. Na pewno nie usunę tych filmików, które do tej pory były nagrywane, dlatego że jestem zadowolona, że one są. Myślę, że mogą przydać się wielu turystom, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy przylatują do Turcji. Także na 100% nie zamierzam tego usuwać. A czy wrócę, to też nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego że nie wiem, czy po tych paru miesiącach na przykład stwierdzę, że albo tak bardzo mi się zatęskniło za nagrywaniem, że od razu w październiku, gdzie tylko będę miała chwilę, to coś tam dla Was nagram, a być może po prostu trzeba będzie to przemyśleć, bo jeżeli w każdym roku ma być tak, że ja w trakcie sezonu będę pracować, a dopiero w okresie zimowym będę mogła dla Was coś nagrywać, to nie wiem, czy taki kanał ma w ogóle sens istnienia. Każdy z Was czeka na jakiś filmik, chce coś oglądać i jeżeli przez parę miesięcy nic się na kanale nie będzie działo, to prawdopodobnie po prostu będziecie tutaj odchodzić i ja to całkowicie rozumiem. Także kochani, dziękuję za to, że do tej pory ze mną byliście, za wszystkie miłe słowa, za to, że mnie oglądaliście i no mam nadzieję, że dam radę utrzymać ten kanał i że chociaż co jakiś czas będzie pojawiał się na nim jakiś, mam nadzieję, ciekawy dla Was filmik. Buziaki kochani, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia pod tureckim słońcem.